Cukierek albo psikus 2. No co ja ci mogę powiedzieć? Będzie bolało. Będzie bolało, ale nie tak jak myślisz, bo widzowie, ty stwierdziliście, nie no, druga część jest beznadziejna, słaba. Obejrzałem i się okazuje, że jest słaba, jest beznadziejna, ale nie jest tak zła, żeby trzeba było o niej bluzgać, więc nie będę o niej bluzgał, akurat przynajmniej dzisiaj. No jak tak to się zdarzyło, że można powiedzieć o filmie bez bluzgów, tak to właśnie będzie. Jest to oczywiście kontynuacja hitu tak, sprzed kilku lat, czyli tak, jak to jest? Wigilia Wszystkich Świętych, tak jest polski tytuł, przynajmniej tak jest ładnie napisane na Wikipedii. No tam to rzeczywiście dostaliśmy 3 krótkometrażówki, wiadomo, pojawił się w nich Clown Art i tylko i wyłącznie dlatego ta część się pojawia, że jest to jest to kontynuacja, bo tutaj Art się nie pojawia, w ogóle go nie ma. No ale jakoś stwierdziłem, dobra, skoro to jest kontynuacja, było bez sensu, akurat mogłoby to być troszeczkę taka pustka, więc opowiem o tym filmie. All Hallows Eve, część druga. I rzeczywiście miał to być hit i słuchaj tego, film zarobił $30,000 ze sprzedaży domowej. Okej, no możliwe rzeczywiście, że film troszeczkę więcej zarobił na VOD, bo był wrzucony jak najbardziej, więc został wydany na VOD 6 października 2015, a wydanie DVD jest z lutego 2016 roku, więc możliwe, że ten film gdzieś powiedzmy tam jakoś się zahaczył. Koncept jest jak najbardziej podobny, to znaczy mamy dziewczynę, mamy opiekunkę. Kobieta prześladowana przez mężczyznę w masce z dyni znajduje taśmę VHS przed swoimi drzwiami wejściowymi. Dzwoni do swojej przyjaciółki i zaczyna odtwarzać taśmę. No i oczywiście tak samo jak przy okazji jedynki zaczyna się jazda. Zaraz omówię po kolei wszystkie 8 krótkometrażówek, jedna hiszpańskojęzyczna. Koncept, jak mówię, bardzo mi się podoba, tym bardziej, że naprawdę tyle brakowało, a mój ostatni film krótkometrażowy, czyli Dzieciak sam by się na taką taśmę VHS załapał. Niestety nie udało się, może innym razem. W każdym razie zaczynamy od Jack O'Lantern, czyli od dyni. Pierwsza krótkometrażówka. Opiekunka do dziecka obserwuje młodego chłopca i jego psa, pisząc SMS-y do swojego chłopaka. Razem kroją dynię, a ona piecze nasiona, które wszyscy później zjadają. No i tutaj rzeczywiście, no okej, w porządku, zaczęło się tak jak zawsze teoretycznie, no dopiero co kilka dni temu sam przecież z dzieciakami wykrawałem dynię. Tak, w Irlandii Halloween jest bardzo, bardzo świętowane. Okej, w porządku, no ale potem się nagle okazuje, że oni zjadają te pestki tej dyni i te dynie zaczynają z nich wyrastać i jest wielkie. Myślałem, że to może będzie coś fajnego, coś ciekawego i tak patrzyłem, myślę i ja cię kręcę. W komentarzu mam tylko, co to ma być. Słabo jest z tą dynią. Rzeczywiście nie jest to dobry materiał. Niby wiadomo, wydali trochę pieniędzy na efekty specjalne, bo później jak już ten chłopak wraca właśnie przychodzi do tej dziewczyny, tam widać jak dynia się rozrasta przez okna i tak dalej, więc no rzeczywiście tutaj pewnie komputerowo troszeczkę poszaleli, ale nie tędy, naprawdę nie tędy droga. Są na tej, chciałem powiedzieć na tej taśmie VHS, w tym filmie są filmiki, które rzeczywiście krótkometrażowe, które no dają radę, rzeczywiście pokazują, że jest pomysł, jest koncepcja, czasem nawet jest dobre wykonanie. No ale niestety Jack Attack do tego niestety nie tędy droga. Kolejny film, oczywiście tutaj są tłumaczenia wikipediowe, więc możliwe, że tak naprawdę tłumaczenie inaczej. Te tytuły tych krótkich filmów są całkowicie inne. Ostatni Halloween. Mąż i żona odmawiają przywitania 4 cukierków albo psikusów przebranych za wiedźmę, diabła, ducha i ponurego żniwiarza. Już ci mówię, czemu czytam te wszystkie streszczenia, ponieważ ja ten film obejrzałem 2 tygodnie temu i ja już go nie pamiętam. Ja już nie mam pojęcia, o czym on jest, dlatego tutaj posiłkuję się fabułą, dlatego tutaj posiłkuję się moimi notatkami, bo to jest jedna z takich produkcji, które po prostu zapomina się bardzo szybko. Rzeczywiście nie jest to wybitne kino ze wszechmiar, no ale po prostu trzeba byłoby obejrzeć. I tutaj, jeżeli chodzi o ten drugi film, podoba mi się koncept. Znowuż podoba mi się koncept cały rzeczywiście, jak to wygląda, ale na koncepcie się kończy, no bo niby mamy te dzieciaki, które potem tak naprawdę okazuje się, że są diabołami i rzeczywiście no w miarę to ciekawie wygląda, ale sam pomysł z tym ojcem, który jest szalony, który można się domyśleć, że no gdzieś tam stracili razem z żoną właśnie dziecko, potem też żonę stracił i tak dalej, no może on sam się stracił, może on sam się
odstrzelił. Różnych opcji może oczywiście być, ale jak to tak naprawdę jest, ciężko chyba stwierdzić, nawet w tym momencie już nie widzę. Cukierek albo psikus opuszcza dom w przebraniu, gdy dom eksploduje i okazuje się, że jest to piekielna apokalipsa. Zgadza się, na koniec tam po prostu te cukierki albo psikusy, czyli te dzieciaki, które chodzą, no, robią zadymę i rozwalają wszystko i ten dom to był jeden z ostatnich, więc można byłoby się domyśleć, że coś rzeczywiście było na rzeczy. Nie, naprawdę do zapomnienia. Nie jest to nic super fajnego. Podobnie jak kolejny film, również zaczyna się dobrze. Ofiara, taki jest tytuł. Ojciec i syn jadą swoim pick-upem, czyli półciężarówką, na opuszczony teren, aby złożyć ofiarę mięsnej złej istocie. Okazuje się, że ofiara nie jest wystarczająca i ojciec, tak jak najbardziej zapomina o jedzeniu, o mięsie, zapomina o mięsie. No i postanawia poświęcić syna. Okej, w porządku. Również, tak jak wcześniej, koncept dobry. Ojciec to boost i rzeczywiście mamy go pokazanego dobrze, fajnie, ale to jest to wszystko. Naprawdę, wykonanie jest beznadziejne. Tutaj się nic nie zgadza. No, straszenie, wiesz, gdzieś tam coś takiego, no to po prostu, wiesz, to byłoby fajnie w AKF-ie robić, jak się ma 17-18 lat na nomen omen na taśmach VHS nagrywać takie rzeczy, ale to nie tędy droga, nie teraz. Takie filmy i to gro z nich pewnie gdzieś tam w jakiś sposób może przemknęłoby przez 1, 2, 3, 5 festiwal filmowy, czy to w Manchesterze, czy w Przemyślu, albo chociażby w Ojcowie lub w Poznaniu. W ogóle pozdrawiam zamek, bo fajna miejscówka na festiwal, ale tutaj to się rzeczywiście nie zgadza. I jedne są krótsze, inne są dłuższe, jedne są gorsze, drugie są gorsze. Tak to w większości wygląda. Pochodzenie to jest kolejna rzeczywiście krótkometrażówka. Kobieta odwiedza przyjaciółkę i zostaje ją zamordowaną, a zabójca wciąż jest w domu. I akurat tutaj mi się rzeczywiście prawie koncept podoba, chociaż byłoby to wszystko przewidywalne od początku do końca. I nie chcę naprawdę, nie pisz mi, że ale przecież to są horrory, one mają być przewidywalne od początku do końca. No nie. To, że akurat gatunek horrorów bardzo często jest traktowany po macoszom na zasadzie, a dobra, niech to już będzie, niech przeleci, wiadomo, że jak blondynka, że jak ma cyc i tak dalej. Nie, niekoniecznie. Można zrobić dobry, ciekawy horror i nie musi to być rzeczywiście sztampa. Tutaj podobało mi się zaskoczenie, wiesz, jest kilka fajnych zwrotów akcji, jest kilka straszaków, co akurat no może nie dziwi, bo rzeczywiście, ale jest dobrze. Zakończenie tego jest naprawdę bardzo fajne. Akurat tego zakończenia ci nie zdradzę, bo no w tym momencie bym już zdradził całą krótkometrażówkę, a akurat ta konkretna jest warta obejrzenia. Rzeczywiście jest to dobrze zrobiony film, mimo że krótkometrażowy, dobrze zrobiony straszak. Koncept może rzeczywiście przewidywalny, bo ten telefon jak dzwoni, to w tym momencie, jak już ten telefon zadzwonił u przyjaciółki w domu, w mieszkaniu, to już wiedziałem, co się będzie działo i tak samo, no, kiedy zostajesz po godzinach, wsiadasz do windy, automatycznie wiedzieliśmy, co jest grane. Ale z czegoś takiego wykręcić w miarę fajną, zaskakującą fabułę, no nie każdemu się rzeczywiście udaje. Patrzymy dalej, jaki jest kolejny tytuł krótkometrażówki. Masochista. Taki jest polski tytuł. Szczekacz z karnawału. No szczekacz to w każdym razie tak przetłumaczono. Facet jest, no jest karnawał i on po prostu ma tam jakieś koło tortury i zaprasza, czyli po prostu no nie tyle szczekacz, co osoba zapraszająca, ale niech będzie. Zaprasza trójkę nastolatków do zabawy w swoją grę w kołowrotek. Zgadzają się i otrzymują polecenie wybrania dowolnej liczby broni i narzędzi, którymi można rzucić w mężczyznę przywiązanego do koła, aby spowodować jego krwawienie. No i tutaj rzeczywiście jest grubo. No, tak jak to brzmi, dokładnie tak to też wygląda. I tutaj patrzę, no okej, w porządku, jak najbardziej to jest 4., 5, więc no okej, koncept jak najbardziej może być. Krótko i na temat zgadza się, no akurat to jest ten film w sposób pośredni, bardziej bezpośredni, bo tam naprawdę chłopak kilka słów rzuca, odnosi się do przemocy domowej. No akurat to jest dosyć drażliwy temat, ale rzeczywiście tak jak oprawca został potraktowany, no to ciekawie, bo rzucić w kogoś włączoną piłą mechaniczną, no to chyba tylko Leatherface mógłby zrobić, chociaż z drugiej strony chyba Ash nie rzucał piłą. No ale dokładnie wiesz, jak to może wyglądać, a jeżeli nie, to wyobraź sobie, nie wyobrażasz sobie, po prostu daruj sobie,
Ciekawo, krótko i na temat może być, jak najbardziej akurat ten. Kolejna krótkometrażówka to Życie chłopca. Syn opakuje stratę ojca i śnią mu się koszmary o potworach pod łóżkiem. No to jest akurat bardzo często grany temat, zresztą jeżeli masz dzieciaki, no to wiesz, że zdarza się, że przychodzą do siebie w nocy o 3 rano, rozwalają się i potem człowiek rano musi iść do pracy, a jest niewyspany. Pewnie się komuś to zdarzyło, jeżeli zdarzyło się tobie, to napisz mi w komentarzu hashtag niewyspany albo niewyspana, bo to się zdarza. Tutaj temat potraktowano, może nie jest serio, aczkolwiek wydaje mi się tak jak każdy rodzic powinien rzeczywiście potraktować taki temat, to znaczy jak najbardziej przyjąć to na klatę, wziąć, rzeczywiście sprawdzić szafę, zobaczyć co się dzieje. Może, no słuchaj, widywaliśmy horrory, widywaliśmy nawet historie z życia wzięte, gdzie coś się działo, ktoś się dostał do domu, więc rzeczywiście dobrze sprawdzić. Zakończenie jest również zaskakujące i powiem, że dobre, jest ciekawe. Jest to jedna z tych krótkometrażówek na tej kasecie VHS, którą rzeczywiście trzeba polecić, więc jak najbardziej, jeżeli masz możliwość Życie chłopca, domyślam się, że one gdzieś mogą być dostępne, nie tylko jako oczywiście na film cały na VOD, ale te poszczególne krótkometrażówki również mogą być dostępne, bo tak rzeczywiście się dzieje bardzo często przy okazji twórców, no niezależnych twórców, niezależnie, bo nikomu nie zależy, twórców filmów krótkometrażowych, że można je sobie gdzieś tam zobaczyć na YouTubie albo w necie. Kolejna krótkometrażówka to jest Przysmak pana Trickera. Taki ładny tytuł. No proszę bardzo, niech będzie. Rozczochrany mężczyzna, pan Tricker, uwięził 2 nastoletnich chłopców, karmił jednego dużą ilością cuksów, aż stracił przytomność, a następnie ciągnie go na werandę, gdzie sadza go na ławce. Łapie drugiego nastolatka, wynosi go na podwórko i wiesza na śmierć z prześcieradłem na całym ciele. No i rzeczywiście to jest jedna z tych krótkometrażówek, która ma humor, rzeczywiście ma być wesoło, a jest grubo, naprawdę, bo tak jak pan Tricker, no niech będzie pan Tricker, domyślam się, że to jest trick or treat, czyli pewnie psikus, pan psikuśny, stwierdza, że jest dobrze, jest krótka, bardzo krótka jest akurat przynajmniej ta wersja, no i obejrzałem i uśmiałem się, tylko mówię o niej i jest rzeczywiście zabawnie, bo jak już coś robić, to krótko i na temat, a przy okazji, że jest strachowo, no to na pewno nie jest horror, akurat bardziej użyto tego filmu tutaj ze względu na to, że jest to okres Halloween i akurat tam wrzucono jak najbardziej ten cały film rozgrywa się w Halloween, więc dobrze. I ostatnią produkcją jest hiszpańskojęzyczny film Alexia. Nastolatka surfuje w mediach społecznościowych, ubolewając nad śmiercią byłej dziewczyny. Powinien być nastolatek, no ale nieważne. Widzi na ekranie komputera upiorną zjawę, która następnie odłącza. Jego obecna dziewczyna przychodzi do niego na spotkanie. Kiedy on jest w łazience, ona używa jego komputera do oglądania wideo. Kiedy wraca, martwy były zastępuje dziewczynę i atakuje go. No coś też rzeczywiście niekoniecznie to dobrze jest napisane. W każdym razie pomysł jest taki, że mamy nieżyjącą narzeczoną z komputera. Tak, dziewczyna z komputera, my to już przerabialiśmy, tylko że akurat tam była Kelly LeBrock cudownej urody, no a tutaj po prostu jest to takie brzydactwo. Jest dobrze, akurat tu jest ciekawie. Koncept zgrany, bo rzeczywiście motyw z komputerem, z telewizorem, wiadomo, ring i tak dalej, no już jest używany bardzo, bardzo często gęsto i można by powiedzieć, że ciężko będzie coś wymyślać dobrego, ciekawego, no ale rzeczywiście tutaj się to udało i jest fajnie. To jest akurat 3. krótkometrażówka, która muszę powiedzieć, że jest dobra, 4. ciekawa, czyli powiedzmy 4 na 8 ciekawych, 3 dobrych, bo rzeczywiście Alexia jest ciekawa, Przysmak pana Trickera krótko i na temat, Życie chłopca jest jak najbardziej, no i coś tu tam jeszcze miałem po drodze, i ten z dziewczyną, ten jak najbardziej z pochodzenia, czyli kobieta odnajduje swoją koleżankę, która jest w porządku, jak najbardziej. Te rzeczy mi się podobają, ale to nie oznacza, że to jest dobra antologia. Nie, jak najbardziej nie. I co mnie zaskakuje, ponieważ ja wywodzę się z ruchu amatorskiego, czyli z amatorskich klubów filmowych i naprawdę bardzo dużo krótkometrażówek, nie tylko horrory, ale i komedie, sci-fi, bajki, animacje itd. Widziałem i myślałem, że to będzie coś fajnego, bo lubię takie rzeczy rzeczywiście oglądać, więc w ogóle jeżeli znasz jakieś takie filmy albo ciekawe krótkometrażówki, daj mi znać, naprawdę, napisz mi pod recenzją.
Ale ten film, nie wrócił nawet oryginalny twórca, nie pojawia się art. Na to chyba rzeczywiście na tym bazowano, że to będzie w ten sposób. Tutaj mamy 2, 4, 6 reżyserów, tak? Brian Norton, Antonio Padovan, Jay Holben, James i John Kondelik i André Borchi. Pewnie tak oczywiście połowę źle przeczytałem. No ale nie jest to dobra rzeczywiście krótkometrażówka. Krótkometrażówka, pełnometraż, jak zwał, tak zwał, nieważne. Odradzam, naprawdę odradzam, daruj sobie, bo tego się rzeczywiście nie da w sposób ciekawy obejrzeć. No chyba, że masz tam gdzieś ochotę na zasadzie, o proszę bardzo, ja sobie tu będę grzebać w telefonie, albo będę oglądać mecz na dużym ekranie, a gdzieś tam na tablecie obejrzę, to tak, wtedy jak najbardziej można. Ewentualnie jakiś tam, wiesz, czasoumilacz robisz, chodzisz coś, gotujesz, pierzesz, sprawdzasz, czy gołębie zniosły jajka. Wiem, dokładnie, bez sensu, ale tak samo jak i dokładnie ten film, więc odradzam, nie ma co rzeczywiście, daruj sobie, bo to jest niepotrzebne. Potrzebny jest natomiast, żebyś udostępnił albo udostępniła tę recenzję, bo to sprawi, że coraz więcej osób będzie w kultowych horrorach przybywało, coraz będzie więcej osób dawało propozycje do kultowych horrorów i coraz będzie się więcej osób wypowiadało na ten temat, a wiadomo, im więcej poglądów, im więcej różnych punktów widzenia, tym ciekawiej, wiadomo, tym konwersacja nabiera tempa. A więcej recenzji? Oczywiście, że tak. Tutaj gdzieś z tej strony albo z tej strony kultowe horrory, całe mnóstwo ich tam jest. Zobacz, bo są lepsze, naprawdę lepsze filmy omawiane niż ten dzisiejszy.